Granice są jednym z tych pojęć, które wszyscy znają, ale niewielu naprawdę rozumie. Pojawiają się w książkach psychologicznych, w rozmowach o zdrowych relacjach, w poradach terapeutycznych. Mówi się o nich dużo, a jednocześnie w praktyce wciąż są mylone z egoizmem, chłodem, dystansem albo brakiem empatii. Tymczasem granice nie są ani techniką komunikacyjną, ani strategią społeczną. Są podstawowym mechanizmem regulacji psychicznej i biologicznej. Najprościej mówiąc, granice odpowiadają na jedno pytanie: gdzie kończę się ja, a gdzie zaczyna się ktoś inny? Ale to pytanie wcale nie jest abstrakcyjne. Ono codziennie rozgrywa się w ciele, w emocjach, w myślach i w relacjach. Z perspektywy psychologii granice nie powstają w dorosłości. One kształtują się bardzo wcześnie, w relacji z opiekunami. Dziecko, którego potrzeby są zauważane i regulowane, uczy się, że ma prawo do sygnałów z ciała, do emocji i do odpoczynku. Dziecko, które musi dopasować się do nastroju dorosłych, szybko uczy się czegoś innego, że bezpieczeństwo zależy od rezygnacji z siebie. W dorosłym życiu ten wzorzec często wygląda tak. Osoba jest empatyczna, odpowiedzialna, ogarnięta, ale chronicznie zmęczona. Często mówi tak, zanim zdąży poczuć, czy to dla niej dobre. Czuje napięcie, gdy ktoś jest niezadowolony. Odczuwa winę, gdy stawia granicę, nawet bardzo rozsądną. Z zewnątrz funkcjonuje świetnie, ale wewnątrz coraz częściej pojawia się pustka, drażliwość albo poczucie, że życie dzieje się obok niej. To nie jest kwestia charakteru. To jest kwestia regulacji układu nerwowego. Neurobiologia jasno pokazuje, że układ nerwowy reaguje na przeciążenie społeczne dokładnie tak samo, jak na zagrożenie fizyczne. Kiedy zbyt długo ignorujesz własne granice, sen, odpoczynek, emocje, potrzeby, organizm przechodzi w tryb przetrwania. Wzrasta poziom kortyzolu, spada zdolność koncentracji, pogarsza się pamięć, a reakcje emocjonalne stają się bardziej gwałtowne lub przeciwnie, wygaszone. Dlatego brak granic nie kończy się tylko zmęczeniem. Bardzo często kończy się lękiem, somatyzacją, bezsennością, problemami jelitowymi, napięciem mięśniowym, a nawet depresją. To nie są objawy psychiczne. To sygnały biologiczne, że system jest przeciążony. Z tego punktu widzenia granice nie są luksusem ani wyborem stylu życia. Są warunkiem zdrowia. W terapii bardzo często pojawia się ten sam schemat. Osoba mówi: ja wiem, że powinnam stawiać granice, ale nie potrafię. I niemal zawsze pod tym zdaniem kryje się lęk. Lęk przed odrzuceniem. Lęk przed konfliktem. Lęk przed byciem złą. Granice nie są trudne dlatego, że są skomplikowane. Są trudne dlatego, że uruchamiają stare systemy alarmowe. Z perspektywy terapeutycznej pierwszym krokiem nie jest mówienie nie innym, tylko zauważenie momentu, w którym mówisz tak, wbrew sobie. To jest moment graniczny. Zwykle bardzo subtelny. Objawia się w ciele. Ściśnięcie w żołądku, napięcie w klatce piersiowej, przyspieszony oddech. Umysł często ten sygnał zagłusza racjonalizacją. To tylko chwila, przesadzam, inni mają gorzej. Terapia uczy, żeby w tym momencie się zatrzymać. Nie reagować od razu, bo granica nie musi być wypowiedziana natychmiast. Granica najpierw musi zostać zauważona. Bardzo ważne jest też rozróżnienie między empatią a fuzją emocjonalną. Empatia to zdolność rozumienia i współodczuwania. Fuzja to przejmowanie cudzych emocji jak własnych. Osoby z zaburzonymi granicami bardzo często żyją w fuzji. Jeśli ktoś jest zły, one czują się winne. Jeśli ktoś cierpi, czują, że muszą coś zrobić. Jeśli ktoś jest rozczarowany, automatycznie próbują to naprawić. Tymczasem zdrowa granica emocjonalna brzmi: mogę rozumieć, ale nie muszę przejmować.
To jest kluczowe w relacjach bliskich, rodzinnych, partnerskich, zawodowych. Weźmy prosty przykład z pracy. Ktoś przychodzi z pilnym problemem tuż przed końcem dnia. Masz prawo pomóc, ale masz też prawo powiedzieć: zajmę się tym jutro. Jeśli za każdym razem rezygnujesz z siebie, twój organizm uczy się, że twoje potrzeby są mniej ważne niż cudze napięcie. W relacjach osobistych granice bywają jeszcze trudniejsze, bo wchodzą w grę emocja i przywiązanie. Bardzo często słyszy się zdanie: jeśli kogoś kochasz, to się poświęcasz. Psychologia pokazuje coś innego. Długotrwałe poświęcenie bez granic prowadzi do resentimentu. A resentiment niszczy relacje szybciej niż konflikt. Zdrowa relacja opiera się na dwóch autonomicznych osobach, nie na ciągłym dostosowywaniu się jednej do drugiej. Granice nie są zaprzeczeniem bliskości, są jej warunkiem. Bez granic nie ma prawdziwej bliskości, jest tylko zależność. Stoicyzm bardzo trafnie ujmuje ten aspekt. Epiktet pisał, że cierpimy nie z powodu rzeczy, ale z powodu naszych sądów o rzeczach. W kontekście granic oznacza to, że największym problemem nie jest reakcja innych ludzi, ale nasze przekonanie, że musimy ją kontrolować. Stoicy uczyli rozróżnienia między tym, co od nas zależne, a tym, co nie. Granica w tym ujęciu to akt mądrości. Uznanie, że cudze emocje, decyzje i reakcje nie są naszym zadaniem. Z psychologicznego punktu widzenia to jest przejście z pozycji nadodpowiedzialności do pozycji odpowiedzialności realistycznej. Nadodpowiedzialność obciąża układ nerwowy i niszczy poczucie sprawczości. Realistyczna odpowiedzialność daje spokój. Granice uczą też bardzo ważnej rzeczy. Nie wszystko wymaga reakcji. W świecie ciągłej dostępności to brzmi niemal rewolucyjnie. Ale neurobiologia jest tu jednoznaczna. Każda reakcja kosztuje. Jeśli reagujesz na wszystko, system się wypala. Dlatego w terapii tak często pracuje się nad pauzą. Pauza jest biologiczną granicą. Kilka sekund, w których nie odpowiadasz, nie tłumaczysz, nie bronisz się. Dla układu nerwowego to sygnał: jestem bezpieczna, nie muszę reagować natychmiast. Granice są też nierozerwalnie związane z poczuciem winy. Wiele osób mówi: wiem, że mam prawo odmówić, ale czuję się winna. I tu ważna jest psychoedukacja. Poczucie winy nie zawsze oznacza, że robisz coś złego. Bardzo często oznacza, że łamiesz stary schemat. Schemat, w którym twoja wartość była związana z byciem potrzebną. Dojrzałość emocjonalna polega na tym, że uczysz się tolerować to poczucie winy, zamiast mu ulegać. Ono z czasem słabnie, bo mózg uczy się nowego wzorca. To proces neuroplastyczny, nie kwestia silnej woli. Granice są praktyką, nie jednorazowym aktem. Każdego dnia pojawiają się w małych decyzjach. Czy odbiorę ten telefon, czy odpowiem teraz, czy dam sobie prawo do zmiany zdania, czy zostanę w rozmowie, która mnie niszczy. Z czasem, gdy granice stają się spójne, pojawia się coś bardzo charakterystycznego. Spokój, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności. To spokój wynikający z faktu, że przestajesz siebie przekraczać. Nie dlatego, że świat jest idealny, ale dlatego, że masz strukturę. Granice nie czynią życia łatwym, czynią je do udźwignięcia. I to jest być może najważniejsza prawda. Granice nie są przeciwko innym. Są dla ciebie. Są formą troski o system, który ma swoje biologiczne, emocjonalne i psychiczne ograniczenia. Nie są aktem egoizmu, są aktem odpowiedzialności. Bo dopiero wtedy, gdy przestajesz siebie opuszczać, możesz być naprawdę obecna. Nie z obowiązku, ale z wyboru. Jeśli to, co usłyszałaś, zatrzymało cię choć na chwilę, to znaczy, że ten temat jest w tobie żywy. Nie musisz dziś niczego naprawiać ani zmieniać. Wystarczy, że zaczniesz słuchać siebie uważniej. To jest time to align.
przestrzeń spokojnych rozmów o granicach, relacjach i powrocie do siebie bez presji i bez pośpiechu. Jeśli chcesz tu wracać, zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek. A teraz, zanim przejdziesz dalej, zatrzymaj się na jeden spokojny oddech. Bo granice nie zaczynają się od innych ludzi, zaczynają się w tym pierwszym momencie, w którym przestajesz siebie opuszczać. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.